Andrzej, przestań hałasować. Dogadajmy się. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Wstaliśmy po 12 godzinach. Tak, o 19 położyliśmy się spać, a mamy 9:50, ale jesteśmy już po śniadaniu. Jaki pokój jest? No widzicie, tak to wygląda. Mamy taki baldachim. Taki standardowy. Tu ta szafeczka, klimatyzator to najważniejsze, bo w łazience nie ma klimatyzacji, nie idzie wytrzymać. Także no tak to wygląda. Nie za bogato, nie za biednie. Nam wystarczy. Wyspaliśmy się dobrze, chociaż o 4:45 zaczął imam śpiewać, nawoływać na modlitwę. I niestety nas obudziło, ale nie ma tego złego. Tak. I co? Czekamy na Ramlana, ma znowu po nas przyjechać i jedziemy do Urzędu Komunikacji wyrobić dokument. Tak. Po 30 minutach jazdy tuk-tukiem z Colombo do miejscowości Verahera trafiliśmy do Urzędu Komunikacji, aby załatwić prawo jazdy lokalne. Co potrzebujecie? Potrzebujecie międzynarodowe prawo jazdy, które wyrobicie w waszym urzędzie miasta. Koszt około 35 zł. W momencie, jeżeli zobaczą, że jesteście turystami, ściągają was bez kolejki i idziecie po kolei do okienek. Najpierw idziecie do okienka pierwszego, a następnie pokierują was do następnych. Cała procedura trwała jakieś 40 minut, koszt jakieś 20-30 zł. Totalnie bezboleśnie, totalnie szybko. Także polecamy. Nie nagrywaliśmy nic, ponieważ było takie zamieszanie, że zwyczajnie nikt o tym nie pomyślał. Aga zdążyła zrobić tylko jedno zdjęcie, także to jest pierwsze okienko, do którego musicie się udać, a reszta po prostu idzie automatem. Także lecimy dalej z odcinkiem. Jak tam? Głośno, ciepło. Hello. Jak widzicie, sympatycznie mili. Celowo nie podłączyłem mikrofonu, żebyście posłuchali tego, co tu się dzieje. Wszyscy krzyczą, wszyscy się przekrzykują, coś chcą sprzedać, a jednocześnie jeszcze tuk-tuki was chcą przejechać. Co dodasz? Nie wiem, chyba już powiedziałeś wszystko. Tu nie ma co dodawać, stąd trzeba uciekać. No, znowu ujęcie na nas, jesteśmy na dworcu, zobaczcie, zaraz wam pokażemy dworzec. Tak wygląda dworzec Colombo Port. Czekamy sobie, tu właśnie pociąg zaraz przyjedzie. Bilet nas kosztował 1600 rupii za osobę i będziemy nim jechać tym pociągiem około 4 godzin. Tak, a wybieramy się na Lwią Skałę. Podróż pociągiem przebiegła bez większych zakłóceń. Wybraliśmy drugą klasę po to, żeby mieć miejsca siedzące. Tym tylko różni się druga klasa od klasy trzeciej, że macie właśnie rezerwację na miejsca siedzące. Pan konduktor sprawdza bilet, w przedziale jest wentylator. Czego chcieć więcej? Toaleta jak za starych czasów. No i mamy dzień kolejny. Cześć, dzień dobry, witajcie. Bo wczoraj było tak ciemno, że totalnie nie szło nagrywać. Przyjechaliśmy pociągiem na stację. Złapaliśmy tuk-tuka. No i od tego czasu zaczęły się śmieszne rzeczy. Gościu z tuk-tuka najpierw dostał mandat. Okazało się później, że dostał mandat za brak tylnego światła. Dostał 1000 rupii. Następnie spotkaliśmy jeepa w krzakach na drzewie. Okazało się, że pijany kierowca safari zasnął, zwyczajnie zasnął. Co dalej? Dalej kierowca tuk-tuka, mimo tego, że mówił, że wie, gdzie jest nasz hotel, to niestety nie wiedział, gdzie jest nasz hotel i wywiózł nas do lasu. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że widać było, że jest przerażony i powtarzał, że tu są słonie. Potem poszliśmy na kolację i po kolacji też powiedzieli, że nas odwiozą. Ja mówię, że nie trzeba. Mówię, to tylko idźcie prosto do hotelu, bo tu są słonie. Także wygląda na to, że są słonie, a są, bo widzieliśmy na Google, w opiniach szukaliśmy o tym miejscu, opinie, i okazało się, że ktoś wrzucał, że jakiś tydzień temu tutaj słonie na drogę wychodziły, więc faktycznie w centrum miasta jest taka możliwość, że będą słonie dzikie na ulicy. Pokażę wam, gdzie mieszkamy dzisiaj.
Mieszkamy sobie w takim domku na drzewie. Tu trochę wieje, a nie podłączam mikrofonów. Mieszkamy sobie w takim dzikim domku. Wśród palemek. Tutaj jest fragment buszu już wykarczowany wprawdzie. Ale tu wszystko tam, zobaczcie już te góry, tam dzisiaj się udajemy. Ale gdzie się udajemy dokładnie, to wam powiemy już kawałek dalej. A sam domek wygląda właśnie tak. Zobaczcie. Tam mamy takie duże okno, przez które zagląda nam wiewiórka. Fajne mebelki. Tutaj, o właśnie, taki spoiler. Ale to później wam powiemy. No i taka całkiem spora łazienka. Także jest klimat. To miejsce ma klimat. Także wrzucimy wam w opisie filmu, gdzie jesteśmy. A czy chcesz coś jeszcze dodać? Nie, już chyba powiedzieć wszystko. Mieszkamy sobie, czekajcie, bo coś ze światłem. O, mieszkamy sobie w takim domku. Tutaj mamy miejsce, gdzie można zjeść. Tu jest drugi domek. Można takie małe domki wynająć. Tak. Także klimacik jest. Tutaj takie, zobaczcie, w krzaczkach. A my idziemy, bo kierowca obiecał nas, właściciel miejsca obiecał nas podwieźć tuk-tukiem do Lwiej Skały, Lions Rock. Tam się właśnie wybieramy dzisiaj. Co tam? Co tam? Właśnie tu was chcieliśmy zabrać, zobaczcie, Lion Rock. Przyjechaliśmy, niestety nasz właściciel nie przyszedł na zbiórkę, ale inny tuk-tuk kosztował 500, więc spoko. Okej, a dzikie słonie. Tak, dokończę. Nasz kierownik, że tak powiem, ośrodka nie przyszedł, ale to nie szkodzi, bo tak naprawdę tuk-tuków tu jest więcej niż ludzi, więc zapłaciliśmy 500, tak, czyli 7 zł. Przywiózł nas tutaj pod skałę. No i co? Wchodzimy, niestety nie będzie ujęć z drona, bo się okazuje, że jest tutaj strefa no drone. Licencja kosztuje kupę pieniędzy i w jakiś sposób to egzekwują. Właściciel nam tutaj mówił, że bardzo szybko ściągają delikwentów. Nie wiem jak, nie wiem co, ale szczerze mówiąc kłopotów nie chcę, nie po to tu przyjechałem. Nawet nie tyle ściągają, ale też, jak to się nazywa? Zabierają drona. Tak, zabierają drona, a myślę, że jest mnóstwo miejsc, znaczy wiem z czego to może wynikać, jest tu niedaleko lotnisko, więc jesteśmy tak na pograniczu strefy lotniska i to może wynikać stąd, że mają urządzenia do wyszukiwania. W każdym razie idziemy. Nie ma mikrofonów, bo idziemy już w strefę, gdzie są małpki. Więc małpki złodziejki, więc nie chcemy, żeby nam zawinęły mikrofony. Zaraz trzeba będzie pozwijać wszystko maksymalnie, żeby nic z nas nie ściągnęły. No idziemy. Mamy do przejścia 1300 kilometrów. Kilometr i 1000 schodów. Ci się zastanawiali, czy można się tu kąpać? To nie można. Krokodyle, cip, 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 cip. Jak się woła na krokodyle? Na pewno nie ci. Uważaj na schodach. Uważaj, za plecami masz. Nie mam go. Hej. Nie mam nic dla ciebie. Tylko się nie schylaj, bo ona myśli, że masz coś dla niej. Aga mówi, że to będzie pół godziny. No jakoś tak. Doszliśmy do skały. Zobaczcie, tu są takie wielkie łapy. Jeszcze czeka nas wędrówka, o tam na górę. Ale straszliwie wieje. Mam nadzieję, że nas nie zdmuchnie. Patrzcie to. A, bo tu jest napisane, jak schodzisz na dół. No idziemy takimi schodami. Także jest parno. Możecie poczuć, możecie sobie wyobrazić. Jest koło, ja wiem, 28 stopni. Jakieś 70% wilgotności. I wysokie schody. Także Aga, jak wybierze atrakcję, to klękajcie narody. Tadam, doszliśmy na szczyt. I co? No zobacz jak pięknie. Cudo. Przepiękne widoki.
Tam w tle widać świątynię, te białe punkty, zobaczcie, tam jest świątynia, tam daleko jest świątynia. Tam widać drugą skałę, to jest chyba ta druga skała. Może być. Tam taki widzicie? Podobna do tej. Tak to wygląda. Tutaj była główna część, a tutaj były kanały, które pozwalały spływać wodzie do tego zbiornika. Tam na dole, w którym widzieliście... Nie, to nie jest, to jest tu. Tak, to nie jest ten. Tutaj jest główny pałac, a tutaj jest zbiornik, który zaraz wam gdzieś tam pokażemy. Tam są takie zbiorniki na wodę, widzicie? I do tych zbiorników deszczówka spływała i zbierali sobie wodę. Fajnie. Mądrze. Widzicie? Tam są części pałacu i macie takie zbiorniki na wodę i tam zbierali deszczówkę. A tam była główna część. Strażnik. O, widzicie? Tak się zbiera właśnie woda. Jeden ze zbiorników się napełnił. Jeje! Trochę się ten wiatr uspokoił, więc może możemy coś powiedzieć. Bo tak nie wieje. Tak, jesteśmy na Lwiej Skale, skarbie dziedzictwa UNESCO, tak? Tak, Na pewno? tak. Tak, na pewno skarbie dziedzictwa UNESCO. Sri Lanki, o to mi chodziło. Tak? Także jest to antyczna świątynia. Daliśmy wam tam na przebitkach fragment tablicy. Sorry, że taki zmulony, ale tak wieje, że normalnie czuję się zmęczony zwyczajnie. Także mieliście tam fragment tablicy, więc tam możecie sobie poczytać. Forteca jest zbudowana w ten sposób, że odprowadza wodę. Jest tam po drodze taki wielki basen był. Już nie widać. Tam przechodziliśmy koło niego. Tam jest taki ogromny basen i to był główny basen, do którego zbierała się woda i służyła do różnych celów, w tym do mycia i kąpania. Także taki sposób mieli. Aktualnie odnawiają to, co nas zdziwiła kwota, bo odnowienie tego planowane do 2025 kosztuje $20,000. Także na nasze 100 000 złotych, no u nas skończyłoby się to na milionach i dotacjach z Unii, więc no zobaczcie, da się to tanim kosztem, aczkolwiek to nie jest też takie odnawianie jak u nas, tak, że dokleją nowe cegły i zrobią to po nowemu, tylko faktycznie taka stara cegiełka po starej cegiełce dobudowują. Mieszkają tutaj na górze w domku, no i budują, tak? Jest tania siła robocza. Tak, bo oni to robią własnymi rękami. Z tego co widzieliśmy, to mają taki prowizoryczny nawet wózek do wciągania tych materiałów. Tak, także wszystko na dzikusa, na partyzanta, no i da się to zrobić tanio, nie? Uwaga na małpki, bo polują. Bo to było na zasadzie... Patrz jak polują dziady. Bo ona mi robi zdjęcie, a ja do plecaczka mu zajrzę. Cześć. O, no, halo. Hello. Nie masz nic, nie będziesz mi robić. Zeszliśmy na dół. Idziemy sobie na piechotkę, 42 minuty mamy do hotelu. Musimy się ogarnąć, coś zjeść pewnie, bo mamy 11 i lecimy dalej. Mamy następną atrakcję. Tak, także fajna sprawa. Jak Ci się podobało? No mnie się podobało bardzo. Chociaż czytałam w internecie różne opinie na ten temat, ale moim zdaniem warto. Chociaż cena trochę wysoka. No, cena trochę wysoka. Jak na standardy tutejsze, to cena wysoka, ale chcę wierzyć, że idą te pieniądze na odrestaurowanie tego wszystkiego, więc... Powiem tak, widoczki to rekompensują. Patrzcie, znaleźliśmy takie miejsce z wlepkami i tu są Kumaj Podróże Polacy, a obok kolejni Polacy od Ludki Vlog. Także jak będziecie kiedyś na wyjściu ze skały, to na takim znaku z tyłu jest nasza wlepa. Jako że obiecaliśmy wysłać pocztówkę, Znaleźliśmy pocztówki. to żeby nie było, wysyłamy. No. Dobra, moi drodzy, karteczka wypisana. Tutaj jeszcze, jak widzieliście, pan nam napisał w języku synagielskim pozdrowionka. Takie oficjalne wrzucenie. Także oficjalnie wrzucamy, żeby nie było. Oficjalnie, dzisiaj 3 września, oficjalnie. Wchodzi, zobaczymy kiedy dojdzie. Din, 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 din. I poszło. Poszło tam, o.
Gdzie jedziemy? Dzisiaj jedziemy na safari, będziemy oglądać słonie, krokodyle i różne ptaki.